Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć o pewnym koreańskim serialu, który zmienił moje spojrzenie na ten format. Wszystko w sumie zaczęło się od mojego zainteresowania koreańskimi dramatami i chęci zrozumienia, czym tak naprawdę są. Stworzyłem nawet film, w którym wyjaśniam, czym charakteryzują się te seriale na tle innych produkcji. Przy okazji tego filmu postanowiłem obejrzeć też serial, żeby zobaczyć, z czym to się w ogóle je. Jak to zwykle bywa, wujaszek Google przyszedł z pomocą. Szukałem czegoś popularnego, ale natrafiłem na małą przeszkodę, bo najpopularniejszy to był Squid Game, który już wcześniej obejrzałem i który mi się bardzo podobał. Pomyślałem jednak, nie, trzeba znaleźć coś innego. I tak trafiłem na Death's Game. Od razu wydał się popularny, bo bardzo dużo osób pisało, że to podobno hit roku. Historia opowiadała o mężczyźnie, który popełnia samobójstwo i musi przeżyć 12 śmierci w różnych ciałach. I nie powiem, bo brzmiało to mega ciekawie. Ale gdy zobaczyłem kawałek trailera oraz to, w jaki sposób zostało to zrealizowane, pomyślałem, wow, to jest to. 당신 뭐야? 네가 하찮게 여긴 죽음. Wracając, obejrzałem go i powiem wam jedno. Dawno nie widziałem tak wciągającego serialu. Zazwyczaj oglądam coś do spanka i z reguły filmy mnie nawet usypiają. Ale tutaj dosłownie miałem problem z zaśnięciem. Zaraz opowiem wam w skrócie fabułę. Oczywiście postaram się to zrobić bez spoilerów, aby nie psuć wam zabawy. Ale najpierw mała informacja. Na dzień publikacji tego materiału serial nadal jest dostępny na Amazon Prime Video, więc można go tam obejrzeć. Lecz niestety jest jeden minus. Dostępny jest on tylko i wyłącznie z angielskimi napisami. Ale naprawdę warto to przeboleć. 뭐야 이 얼굴? 내 얼굴이 아니잖아. Tak więc, o czym jest ten serial? W bardzo dużym skrócie. Opowiada o młodym mężczyźnie, Choi Yi-jae, jeżeli źle to wymawiam, to przepraszam z góry. Stara się odprowadzić godne życie. Szuka dobrze płatnej pracy, ale po 7 latach niepowodzeń załamuje się i postanawia skończyć ze sobą, skacząc z dachu. Można by pomyśleć, że to koniec. Serial się skończył, zanim tak naprawdę się zaczął. Ale to był dopiero początek. Choi Yi-jae spotyka personifikację śmierci, która jest oburzona jego czynem. Postanawia go ukarać, jednocześnie dając mu szansę na odkupienie. Bohater musi przeżyć 12 śmierci w ciałach różnych osób. W każdym z tych wcieleń znajduje się w sytuacji prowadzącej do nieuchronnej śmierci. Jego zadanie? Uratuje swoje życie, jeśli zdoła zapobiec śmierci osoby, w której się znalazł. Czyli po prostu nie może dopuścić do śmierci ciała, w którym się znajduje. Brzmi prosto, ale to nic bardziej mylnego. Początkowo przez swoją pazerność Choi Yi-jae radzi sobie średnio z zadaniem i kolejne wcielenia giną. 성공해서 30억으로 새로운 인생 산다. 성공이다! Z czasem jednak każda z postaci, którą zamieszkuje, stawia przed nim nowe wyzwania, a także pozwala mu spojrzeć na życie z różnych perspektyw. Od bogatego dziedzica po ofiarę szkolnych prześladowań i przestępców. Z każdą kolejną reinkarnacją zaczyna on coraz bardziej rozumieć wartość życia, a coraz to nowe wcielenia dostarczają kolejnych emocji. Ostatni odcinek jest swego rodzaju kulminacją, dającą dla widza bardzo dużo miejsca do snucia domysłów, jak zakończy się ta historia. I naprawdę, cały ostatni odcinek siedziałem jak na szpilkach. Jak to się zakończy? Czy śmierć mu wybaczy? Dlaczego tak? Dlaczego tak? A może tak się stanie? Nie chcę tutaj nic zdradzać za wiele, choć bardzo bym chciał. Ale najlepszym sposobem na poznanie tego serialu jest po prostu odkrycie go samodzielnie. Odcinek po odcinku. A ja po prostu nie chcę psuć wam zabawy. 이대로 죽을 순 없다. 죽음의 룰이 고치라 이걸! Ale powiem tylko tyle, że ta produkcja jest bardzo dobrze zrealizowana. Napięcie rośnie z każdą minutą i trudno jest oderwać się od ekranu. Po zakończeniu ostatniego odcinka finał idealnie zamyka całą historię. Całość składa się z 8 odcinków, każdy trwa niespełna godzinę i uważam, że to świetna długość. Ten aspekt produkcji koreańskich seriali mi się akurat bardzo podoba, że często te historie są domykane w jednym sezonie. Nie czuć wtedy takiego znużenia materiałem. Oglądałem też w Międzyczasie Zagubionych i jestem na 6. sezonie i modlę się, żeby to skończyć. I teraz nie zrozumcie mnie źle, serial jest świetny, ale przeszło prawie miesiąc oglądam tylko to i
no jest ciężko. Za dużo po prostu jak naraz. Najlepiej wydaje mi się, że byłoby to rozbić na 2 razy, czyli 3 sezony, potem przerwa i kolejne 3 sezony. To by miało sens, bo jak się ciągiem ogląda całe 6 sezonów, jest totalnie ciężko przy tych ostatnich, bo już jest takie znużenie materiałem trochę. Mimo że serial jest nadal fajny, to się go ogląda bardzo mocno średnio. Wracając do Devil's Game. Chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o budżecie i zarobkach tego serialu, ale nigdzie nie znalazłem takich danych. Po jakości serialu i obsadzie naprawdę można wnioskować, że budżet nie był mały, a raczej to pieniądze rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów. Nie zapomniałem za to o ciekawostkach, które są nieodłącznym elementem moich filmów. Ciekawostka numer 1. Adaptacja popularnego webtoonu. Serial Devil's Game jest adaptacją koreańskiego webtoonu o tym samym tytule. Ale czym one tak naprawdę są? I już Wam to tłumaczę. Webtoony to cyfrowe komiksy, które są przeniesione na mały ekran z powodu dużego zainteresowania fanów. Cechują się tym, że mają pionowy układ, więc można je oglądać niemal wszędzie. Mają kolorowe ilustracje, a także tym, że są wydawane w częściach, tak jak odcinki serialu. Ciekawostka numer 2. Innowacyjne podejście do reinkarnacji. Devil's Game wprowadza unikalny twist do koncepcji reinkarnacji. Zamiast typowego odrodzenia się w jednym ciele, główny bohater doświadcza śmierci w 12 różnych wcieleniach, w których każdy ma inne tło społeczne, osobiste wyzwania i okoliczności śmierci. To nietypowe podejście sprawia, że widzowie nigdy nie wiedzą, co przyniesie kolejna reinkarnacja, co dodaje dodatkowego napięcia i emocji do fabuły. Ciekawostka numer 3. Śmierć jako postać z charakterem. Postać śmierci grana przez Park Seo-dam nie jest typową ponurą postacią, jaką znamy z wielu innych produkcji. Zamiast tego ma osobowość pełną ironii i złośliwego humoru. Relacja między śmiercią a głównym bohaterem ma elementy gry, negocjacji i prób zrozumienia. 만약에 내가 끝까지 살아남지 못한다면 그땐 지옥에 가야지. Jeśli oglądaliście ten serial, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Ciekawy jestem, czy Wam również przypadł do gustu. A jeżeli jeszcze tego nie oglądałeś, to naprawdę polecam nadrobić zaległości. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnych filmach.